Zakładam pasiekę w Tanzanii. Ale od początku. Jestem w Tanzanii już drugi raz. Pierwszy raz w Tanzanii byłem w lutym tego roku, 2022. Jestem tutaj na zaproszenie Samsona, który jest pszczelarzem, ale też zajmuje się w ramach projektów, które są realizowane przez organizacje międzynarodowe, pszczelarstwem i szerzeniem jakby wiadomości i wiedzy na temat pszczelarstwa wśród lokalnej społeczności. Tak naprawdę uczy pszczelarstwa. Po tym pobycie w maju 2022 roku kupiliśmy pierwsze 50 uli, oczywiście pustych. 25 z nich zostało powieszonych pod koniec sezonu, pod koniec pory deszczowej. Zostały powieszone na drzewach akacji w buszu, który okala całą wioskę Lobo Siret. Pierwsze 25 uli zawisło, drugie 25 uli czekało na to, aż przyjadę tutaj. Dojechałem teraz w listopadzie. 25 kolejnych uli czeka, aby je pomalować i powiesić na wybranych przez nas drzewach. Część uli została zasiedlona. Te ule są zasiedlane przez naturalny podział rodziny pszczelej, czyli poprzez rójkę. Sezon rojenia, czyli tego naturalnego podziału rodziny pszczelej tu w Tanzanii, w tym miejscu akurat przypada na okres między grudniem a marcem. Teraz jest najlepszy moment, żeby założyć jak najwięcej uli i przygotować je do tego, żeby mogły je zasiedlić pszczoły. Czekamy do pierwszego miodobrania, które się odbędzie prawdopodobnie gdzieś na początku czerwca, w tym momencie, kiedy będzie kwitł cały ten burz, w którym tak naprawdę znajduje się wioska Lobo Siret, w której się znajdujemy i w której teraz jestem. Dlaczego to robimy? Zupełnie nie wiem. Zarówno ja, jak i Samsung mamy bardzo dużo obowiązków na co dzień i nie narzekamy na nadmiar wolnego czasu. Ale wiem na pewno, że moje wewnętrzne przeczucie, które bardzo rzadko mnie zawodzi, mówi mi, że trzeba to zrobić. Na razie nie nastawiamy się na nic, traktujemy to jako koncept, przygodę, chęć zrealizowania czegoś nowego, może coś, co będzie można powspominać za kilka lat, albo na starość z wnukami, a może się to przerodzić w coś większego. Potencjał tego miejsca jest naprawdę bardzo duży, ale nic sobie nie obiecujemy i na nic się nie nastawiamy.
ule pomalowane, oznaczone. W środku wymalowaliśmy je też woskiem, gotowe do powieszenia na drzewie. Przyjechaliśmy do buszu, jesteśmy jakieś 5-6 km od wioski. Znaleźliśmy odpowiednio duże drzewo akacji i teraz będziemy je wieszać. Tutaj jeszcze jakieś ostatnie poprawki, tak żeby dobrze wisiały w miarę równo. Tam już chłopaki wiążą linę, wciągamy je, czy oni je wciągają. Ja w życiu bym tego nie powiesił w ten sposób. Nie wiem, ale są tak sprytni, że potrafią wejść po linie na sam szczyt tej akacji, na gałąź, chodzą po najcieńszych gałęziach. Pytałem się, ilu już z nich spadło. Samson mi powiedział, że żaden nie spadł. Jeden tylko spadł, bo był pijany i miał pecha, bo trafił głową na kamień, więc zginął na miejscu. No, generalnie do najbezpieczniejszych prac to zajęcie nie należy. Chłopak tutaj wciąga po linie ten ul. Trochę mu tu pomogę, żeby się nie bujał za bardzo. Widać go gdzieś tam? No nic, gdzieś tam poleci w przebitkach, pewnie zobaczycie. Jest, już go wciągnęli i wisi sobie na gałęzi. Zaraz wam pokażę, jak wygląda metoda mocowania tych uli tam na gałęzi wysoko. Wygląda to w ten sposób, że trzeba znaleźć taką specjalną gałąź, która wygląda trochę jak koślawa elka. To znaczy w ten sposób. Na tej koślawej elce, tutaj w tym rogu, jest gałąź i na tej gałęzi się wiesza. Tutaj u dołu są druty, którymi przymocowujemy taką gałąź. Wciągamy po linie i już. Czekamy, aż przyleci jakiś rój, który się zainteresuje pustym ulem i będzie chciał się w nim osiedlić. Generalnie teraz zaczyna się pora deszczowa, czyli coraz częściej padają deszcze i pszczoły intensywnie się rozwijają, więc za chwilę, mniej więcej w połowie grudnia, powiedzmy tak do końca stycznia, będą się roiły, więc wtedy trzeba mieć dużo naszykowanych pustych uli, żeby zostały zasiedlone przez pszczoły i przez nowe rodziny pszczele. Miodobranie z tych pszczół będzie, jak przekwitnie burz, czyli jakoś tak pod koniec czerwca, w połowie lipca. To jest taki moment, w którym się bierze miód. Miodobranie polega na tym, że znowu trzeba ściągnąć wszystkie te ule na dół, wybrać plastry z miodem, wyciąć do wiaderka i potem zawieźć gdzieś tam to wycisnąć w jakiejś pracowni. Generalnie to miodobranie się zawsze odbywa w nocy, ze względu na to, że te pszczoły są pszczołami afrykańskimi, więc są dosyć agresywne i naprawdę ciężko się pracuje w ciągu dnia razem z nimi. Wieczorem albo jutro będziemy jechać zobaczyć jedną z farm Samsona, którą teraz czyści. Być może tam stanie kolejna pasieka, ale już na ziemi, ze względu na to, że no jednak pomimo tego, że to pszczelarstwo takie jak tutaj widzicie, te ule, które sobie wiszą na drzewie, jest dosyć takie tradycyjne, najbardziej pierwotne i najbardziej jakby właściwe dla Tanzanii, no to wymaga trochę za dużo pracy. Nie za bardzo jestem chętny do tego, żeby oni łazili tak po tych drzewach, więc raczej będziemy starali się sprowadzać te pszczoły na ziemię i budować im albo jakieś klatki, albo grodzić z płotów jakieś obszary, żeby dzikie zwierzęta się tam nie dostały. Ale raczej pszczoły ule będą stały w takich klatkach obitych siatką, tak żeby się nie dostały, nie wiem, takie zwierzęta chociażby jak honey badger, który bardzo lubi splądrować taki ul i zjeść wszystko, co jest w środku. Do zobaczenia później. Cześć.
Jesteśmy na jednej z szamb, czyli farm Samsona, które są teraz czyszczone. Ma ich jeszcze kilka, które tam odziedziczył po ojcu. Są teraz czyszczone i prawdopodobnie będzie tu zasiana kukurydza i jakiś tam groch. Jest tego 25 akrów, czyli pewnie jakieś 12 hektarów. To był jeszcze kilka miesięcy temu burz. Chłopaki, którzy są tam, nie wiem czy ich widać czy nie widać, pracowali 3 miesiące, żeby to wszystko wypalić i usunąć wszystkie te krzaki, które uniemożliwiały uprawę. Teraz chodzimy sobie z GPS-em, żeby zmierzyć dokładnie, jak duża jest ta szamba, żeby było wiadomo, ile im zapłacić. Samson mi mówił, że trzeba im zapłacić za jeden akr jakieś 100 000 szylingów, czyli to jest jakieś $40, ale ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć, jak może być to tylko tyle. No dodatkowo jeszcze trzeba im tu zapewnić wodę i jedzenie. Śpią w takim namiocie pod baobabem, gdzieś tam, który jest tak naprawdę zrobiony z takiej niebieskiego prezentu. No muszę powiedzieć, że warunki mają tragiczne. Jesteśmy tutaj też jeszcze z jednego powodu, ze względu na to, że prawdopodobnie tutaj postawimy pasiekę. Taką nie już nie wiszącą na drzewach, ale taką, która będzie stała na ziemi, z uwagi na to, że wymaga to dużo mniej pracy. Można zastosować bardziej wydajne ule, bardziej nowoczesne, już z ramkami. No i można postawić więcej tych uli w jednym miejscu. W tamtym miejscu, gdzie wam pokazywałem wcześniej, ule nie mogą stać na ziemi z kilku powodów, między innymi dlatego, że po pierwsze żyją tam dzikie zwierzęta, które by zniszczyły te ule. To znaczy dzisiaj nawet minęliśmy gdzieś się ze słoniami, jest okropnie dużo żyraf, są jakieś zebry, antylopy i naprawdę bardzo dużo guźców. Druga rzecz to tam żyją po prostu Masaje, którzy cały czas wypasają swoje krowy, owce, krowy i kozy. I tak naprawdę to bydło, ta rogacizna zniszczyłaby te ule bardzo szybko. Trzecia rzecz jest taka, że nie można postawić ich na ziemi z uwagi na to, że to jest jakby obszar zachowawczy wokół Parku Narodowego i w tamtym miejscu po prostu nie można zbytnio ingerować w przyrodę. Powiesić na drzewie ule można, postawić na ziemi już nie. No jeszcze jest jedna rzecz, po prostu masajskie dzieciaki, które siedzą całe dnie z tymi krowami i kozami w buszu kilka kilometrów od wioski, strasznie im się nudzi i czasem potrafią wziąć takiego kija i po prostu z nudów rzucać w te ule albo próbować je zrzucić w jakiś sposób. No i to jest mniej, powiedzmy, bezpieczne z punktu widzenia osoby, która zakłada taką pasiekę. No i tak, zaraz polecam dronem i pewnie wam pokażę, jak to wygląda. Z drona też pewnie będzie lepiej widać, po której stronie farmy powinniśmy postawić te ule. Prawdopodobnie będzie tu jeszcze rósł jakiś tam sezam, z którego chyba będzie też miód, bo wygląda na to, że on kwitnie w taki sposób, że jest pszczoła friendly, więc powinien dawać jakiś nektar, ale nie jestem tego pewien, muszę to doczytać. No i tak. Po doczytaniu okazało się, że sezam to idealny pożytek dla pszczół. Przy okazji ich pracy przy zapylaniu ziarna sezamu stają się od 20 do 30% większe, co jest wymierną korzyścią finansową dla rolnika. W takim otoczeniu jak to, każda najmniejsza rzecz jest nowa i ma potencjał stać się większą lub mniejszą przygodą. Pasieka może stać się pierwszym etapem takiej przygody, drogi podczas której nie wiesz, co cię spotka za najbliższym zakrętem. W końcu to Afryka.